mój pilot do naczepy. Co, dajemy 7? Dobra. Jestem. No dobra. Bausztele nam zbudowali. Jedziemy na razie, ok? Możesz ją trochę do lewa pyknąć. Tu trochę. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Okej, z tyłu bezpiecznie, trochę do lewej jeszcze. Okej. Okej, możesz do prawej wrócić teraz kilka razy. Dobra. Jedziemy, wszystko ok. Tu robimy taki numer, proszę Państwa, że Trochę pyknąć raz do prawej. ja jadę prawą stroną, a naczepa pojedzie lewą stroną. To puszczę ci pod lewą stroną chyba, nie? Stają do lewej, dają odkręcią mocno do lewej. Mocno, mocno. Dobra, jedziemy. Że nic nie lubiać. Od razu ją mogłem puścić, już dałem dupy trochę. I teraz do prawej odkręcaj. Jeszcze. Kręć, ja ci powiem kiedy. Kręć. Jeszcze trochę. Dobra. Jedziemy. Jeszcze raz do prawej. Dobra, wyszło, jedziemy. To się ustawimy, nie? Od razu do lewej ucieka. No. Już patrzę jak to idzie. Chyba jest mniej więcej. Ona sama tutaj się sterowała, czy ci pilot sterował? Pilotem. Sama, wiesz, bo mój pilot nie sięga, tak. No dobra. Powolutku sobie pojedziemy, będzie dobrze. No, lipa jest, kurde, właśnie z tym moim pilotem ostatnio, no pierwszym kursem dałam Grześkowi, ale to cały czas gubiło zasięg i to nie szło. W ogóle jeszcze gorzej było. No na pewno, więcej się w kołeczek na... No.
winietkę Waldi. Okej. Dobra, tak stoisz? Tak. Tak, dobra, tak. Podaj kilometry. 295 302. Przynajmniej dzisiaj się nie kurzy. No, dzisiaj błotko. Tam się suszą moje rzeczy, żeby nie było. To są spodnie i spodnie. Całe mokre. I z błota. Juhu. Tędy cofaliśmy zeszłej nocy. Poprzednich razy też ciężko się tu cofa. Ślisko, fajnie, dawaj, Volvo, co się boisz? Ze mną jechać, nie bój się. Oj. Jakie dziury. Widzicie? Właśnie po to trzeba mieć kubek na kawę zamykany, szczelny. Ten mój przechodzi ze mną cuda świata. I oczywiście, jeżeli chcecie taki, to podaję link z rabatem na minus 15%. Link pod spodem w opisie. Ktoś mi gdzieś kiedyś napisał, że te kubki się rozszczelniają i że są niedobre. Poświadczam, że są dobre i że to nieprawda, że się rozszczelniają. Popatrzcie się, mój jest już kilka razy spadł, jak widzieliście. Różne rzeczy ze mną przeżywa i jest szczelny i się fajnie trzyma. Tylko trzeba pamiętać o tym, że one, kubki ogólnie termiczne, przyjmują zapachy. Także jak się ma kubek do kawy, to się nie robi w nim herbaty. Ach, ty moje... To tutaj na Klary czekamy? Tak. Nie no, to jest kawałek dalej. Klára bude čekat na Dolních Nivách, jo, takže já teď se dostanu nějak před vás a vlastně jak Klára zavolá, že je v Dolních Nivách, tak pojede. Zróbcie tak, żeby on przejechał, jedź do przodu. Jo, dík. Dobrze, poprawię sobie do naczynia, bo mnie trafia. Kto tam się tłucze? A, tu się tłucze jedna trójka. O. Tak to jest, jak się pracuje w terenie. Tu są moje torby już do tego. Do czego, wiecie? Do domu jechać. Tu są patyczki. Czekam na pilotkę deszczowego. Tu się muszę... Jak się pomalowałam, to mi tak nie do końca dobrze wyszło. Bo mam bardzo cieniutkie rzęsy i zawsze jak się maluje, to mi połowa tuszu zostaje na... Na 2 stopnie na dworze. O, rzeczywiście. Po wiekach. No, rok temu w kwietniu przyszło lato, w tym roku w maju przyszła zima. Co? Teraz lepiej, nie? Teraz to bardzo mam tak. Obraz jest często krzywy właśnie przez to, że ta kamera tak jakoś się robi, a ja tego tak nie czuję i... No dobrze. Worek na śmieci jest tam, więc
To zostawimy tu. Tu mam bułkę zrobioną na drogę z takim mięskiem, takiego łaby burgera, zawinięta, żeby wszystkie sosy mi nie wychlapały. Jak będę głodna, jak zgłodnieję, to będę miała co zjeść. Bo mamy, proszę Państwa, tyle kilometrów do granicy. Znaczy nie do granicy. Tu już jest do Dresden-Tora, tak? Tak, na Drezno jedziemy. No ale zejdzie nam tak 3 godziny. Tak nawigacja pokazuje, ponieważ tam się jedzie landówą dużo. Landówą, a jak jest jeszcze rzeczywiście 2-3 stopnie, to może być troszeczkę ślisko, a tam jest dużo zakrętasów takie, wiecie, troszeczkę już tutaj górami pachnie. No i tak. No. W końcu w ogóle to w końcu jadę do domu. Tydzień przestany. To jest tak z tymi gabarytami, powiem Wam, że no, ma się czasami, w zależności od tego, no, jak już kiedyś mówiłam, w jakiej dziedzinie tych gabarytów się człowiek obraca. No tak, tutaj jeżeli chodzi o windparki, no to jest tak, że no, jest dosyć dużo czasu dla siebie, jak tak, jeżeli porównując do innych dziedzin transportu. Ale kurczę, powiem Wam, że ten postój 7-dniowy w porcie źle wpłynął na cały team. Bardzo źle na nas wpłynął. Nie było... Po pierwsze staliśmy w betonie. W pierwszy dzień to w ogóle ani toalety, ani niczego, bo miał być niby załadunek. Dopiero później, jak się okazało, że jednak nie będzie, to się przestawiliśmy na drugą część portu, gdzie już były toje. I człowiek jak cały tydzień stoi w takim placu, w takiej niepewności, i widzi, że ciężarówki zajeżdżają z innej niemieckiej firmy i ładują, a nas ciągle nie ładują. I każdy podaje inną informację i tak człowiek czuje, że go każdy robi za przeproszeniem. Nie będzie, że balona. To po prostu taka wielka frustracja narasta, że aż coś się dzieje, a do tego jeszcze dochodzi weekend majowy i tu do człowieka piszą i dzwonią z domu, kiedy będziesz, bo robimy jakąś tam imprezę, a tu urodziny, a tu coś tam innego jeszcze i kiedy będziesz, bo trzeba plan zrobić. No a tutaj z kolei na gabarytach to się nigdy nic nie da zaplanować i to tak człowiek się robi sfrustrowany i to źle wpływa na morale, także jesteśmy bardzo wypompowani psychicznie po tej trasie. Bardzo się cieszymy, że jedziemy do domu, chociaż jest sobota. Będziemy, widzicie, na 4 gdzieś na Dresden-Torze, czyli gdzieś na Dresden-Torze już czeka na nas bus. Także wsiadamy w busa i co? To jakieś pewnie 4 godziny, jakby dobrze poszło, będziemy na bazie. Czyli na wieczór w ogóle dopiero na bazie w Strzelcach Opolskich. A już tak po południu musimy w niedzielę jutro wyjeżdżać, bo auto zostawimy na Dreznie. To później mamy całą noc jazdy do Cuxhaven i załadunek następny Śmigła i ostatni kurs. Także no tak to jest w transporcie. Klaja? Jedna mucha tu się dostała do mnie i jeździ ze mną cały czas na gapę. Muszę Wam powiedzieć, że przy tym projekcie pracuje bardzo dużo kobiet. Przed moim wyjazdem do Kanady w ogóle nie spotykałam kobiet w ciężkim transporcie, mam na myśli tutaj gabaryty. Znaczy zdarzały się, ale pilotki, tak, jak najbardziej pilotki, tak, ale właśnie tak dziewczyny nie jeździły, tylko pamiętam Izę poznałam, to już dojeżdżałam, gdy miałam ostatni kurs i robiłam pożegnanie na 100. To akurat była Iza, gdzieś tam z Pomorza, ona ma taką stronę Iza Manem po kraju, bodajże się nazywa. Taka fajna dziewczyna i właśnie ona stała gdzieś tam nam w przejeździe trochę, z jakimś takim małym gabarycikiem i ją tam to właśnie przystawialiśmy się wszyscy razem. No i później też jak się balowaliśmy, to też była z nami, no ale w każdym razie tak to nie było dziewczyn, a teraz już w niemieckiej firmie, w niemieckim Szwandnerze są 2 dziewczyny. Jedna jeździ ciężarówką, druga bodajże jest pilotką. Stały też na tym samym parkingu, ale była taka brzydka pogoda i te nastroje nie sprzyjały, tak powiem Wam szczerze, zawieraniu nowych znajomości. Także, no ale mam nadzieję, że jeszcze spotkam dziewczyny ze Szwandnera, na pewno spotkam. To będę miała szansę z nimi sobie pogadać. W każdym razie jeszcze jak ja wyjeżdżam do Kanady, to one nie jeździły. Teraz widzicie, że już jeżdżą.
No tutaj na Czechy grupą pilotów czeskich, jest 5 czy 6 czeskich pilotów, przewodzi pilotka właśnie, dziewczyna, kobieta, sama pilotuje, ale jest taką menedżerką, koordynuje pracę tych wszystkich pilotów, także z nią się wszystko załatwia, popatrzcie, kobieta. No ja jestem, a ja to już wiecie, 4. rok, ja to już serowyga, zęby zjadłam w tym transporcie. To są takie żarty, żeby nie było. No i co? Jeszcze też jedną rurę przyprowadziła też taka młoda dziewczyna, pilotka, i ktoś właśnie mówił mi koordynator, tutaj jest z tego niemiecki, że ta dziewczyna to też została w zasadzie pilotką przez przypadek, bo pracowała bodajże na stacji benzynowej i gdzieś tam... Tak, możemy jechać. Wszyscy zajechali, dobra, jedziemy. Skończę temat. No i oni gdzieś tam tankowali się czy coś i zaczęła im mówić, że ona tak lubi ciężarówki, jej się to tak podoba. Wolna. Że lubi ciężarówki, że jej się to tak podoba i ona sama by tak chciała może coś tego. To takie fajne maszyny i oni jej zaproponowali, że jak chce, no to dadzą jej kontakt i może gdzieś tam coś sobie porobić. Na stolnicy? Tak. Czy to na ciężarówki zrobić prawko, czy na pilota. I ona wzięła kontakt. Osoba? Wzięła kontakt, no i się zatrudniła w firmie pilotażowej. No firmy pilotażowe wysyłają na odpowiedni. Jak stwierdzą, że się człowiek na tego nadaje, ale to zakręcę dzisiaj ślisko, to wysyła na odpowiednie szkolenia BF4. No i dziewczynę wysłali, dziewczyna zrobiła, no i To mały poszedł. I właśnie pilotowała rurę, a powiem wam, że podziwiam ją za to, bo to taka ładniutka brunetka, widzieliście może na transmisji na żywo, taka drobniutka, ładniutka brunetka, bardzo ładna dziewczyna. Wszyscy ją zobaczyliśmy to tam. Ta zataczka jest czysta, pod niej doda się. O, to jest ten najtrudniejszy. Czekajcie. Krzysiek, a asfalt zryty czy nie? Moją nogą. Tutaj wyciągnęłam się za bardzo na prawo, na pobocze. No i trochę mnie przełamało i podniosłam ciągnik na poduszkach, ale... Zaczęłaś tam znowu tą łapą, tak? No, nie dałam rady, kurde, więcej podnieść, wiesz? Nie wiem, coś ty łapę masz tak nisko. Ja nic się nie podnosiłem, nie? Wiesz, Marcin, dry łapami z lewej strony. Wiecie, z tą nogą tutaj szurającą to jest kwestia tego, ile się wyciągniesz na pobocze, jak się złamiesz, bo ja ostatnim kursem ani nie tknęłam nogą, nie? Pierwszym kursem też szurałam, ale udało mi się podnieść, a teraz tym, co jechałam, no to mi szurała noga i podnosiłam się, już nic nie dało, nie? Tylko mi wyskoczyło, że nierówne obciążenie ciężaru i przeciążenie jednej strony. No i wracając do tematu tej dziewczyny pilotki, to jestem pełna podziwu dla niej, bo dziewczyny, które... Miałem przeciążenie jak na ten bednarek wsadził do rowu, a pamiętasz, Marcin? Wtedy było dobre przeciążenie. Tutaj SA300. Że ten murek tu jeszcze stoi. No i dalej wam opowiadam. Tutaj nie będę skręcać. Zawał sobak, a jednak czysty. I wracam do tematu właśnie. Jestem pełna podziwu dla niej, bo to była ładna, bardzo ładna dziewczyna. Młodziutka, drobniutka, taka, jak to chłopaki powiedzieli, sarenka. I wiecie co, i ci kierowcy, co jeżdżą na tych najcięższych sprzętach, na imadłach, na tych takich, no to na akurat imadło było jakieś tam, czy co, no, już nie pamiętam. No ale w każdym razie, na tym najcięższym sprzęcie, to często, no nie są tacy mili ludzie. I
to nie są ludzie, którzy dają wiary pierwszemu lepszemu pilotowi, tylko no, pilot musi mieć dobrą renomę, żeby oni uznali jego słowo. Także powiem wam szczerze, że dziewczyna ma no jaja, że to robi. No widać, że wszystko nie z busa, tylko w ogóle chodziła. Pilotowała wszystko z przenośki, na nogach chodziła. Także no też dziewczyna sobie tą formę chyba wychodziła, ale no widzicie, dawała dziewczyna radę. Także dziewczyny, wcale nie musicie siedzieć na stacjach benzynowych czy... Także dziewczyny, jeżeli chcecie, lubicie jeździć, chciałybyście coś zobaczyć, popatrzcie, jest dla was opcja. Na przykład na pilotażu. Oczywiście trzeba mieć jakieś pojęcie i wyobraźnię. Dla pilota wyobraźnia jest pierwszą rzeczą, takie przestrzenne widzenie. Także popatrzcie. To jest coś, to może być dobry początek dla dziewczyn, bo nie trzeba w to nic inwestować. Wystarczy pójść do firmy pilotażowej, zorientować się, jaka jest fajna, jakaś taka dobra, która jeździ za granicę, bo po Polsce to szkoda waszego zdrowia. Polscy piloci to mają przewaloną pracę, a w każdym razie, no patrzcie, do jakiejś firmy co jeździ za granicę, firma was wyśle na szkolenie BF3, wpisujecie umowę i jeździcie, nie? Także jak wam się spodoba, to zawsze idzie później prawko zrobić. U nas jest no, jeden taki kierowca, co zaczynał jako pilot, a później zrobił prawko i już jeździ na ciężarówce, już wiele lat zresztą. Ostatnio też jeszcze inny pilot zrobił prawko na ciężarówkę. I też już, no, już czeka pewnie na to, że dostanie jakąś ciężarówkę u nas w firmie, jak nie to może się gdzie indziej przyniesie. Mniejsza z tym, w każdym razie jest dziewczyny opcja i zarabia się, ja tak naprawdę nie wiem ile kierowcy na pilotach zarabiają. A tady většinou bývají schovaný. Bo oni nigdy się nie przyznają. Na konci na tej zastawce. No na pewno tak wydaje mi się, że mniej niż kierowcy ciężarówek, ale nie będzie dużej różnicy, więc widzicie, bo żeby zrobić prawko na ciężarówkę, no to trzeba, no nie wiem ile w tej chwili, ale no 10 koła to jest co najmniej, żeby zrobić wszystkie uprawnienia, a myślę, że w tej chwili już się nawet w tym nie zmieścicie. Także no trzeba mieć trochę pieniędzy na start, a na pilota idziecie do firmy, firma pokrywa koszty, tylko może chcieć wam zrobić umowę lojalkę na 2 lata, a jak nie, no to później przy opuszczaniu na przykład, jeżeli byście chciały szybciej niż te 2 czy 3 lata, jak sobie ta firma zażyczy, to wam wtedy będzie chciała wystawić rachunek pewnie tam na jakieś 2. U nas chyba mi się wydaje, że ktoś tam mówił, że na 2 lata, chyba na 2 lata robią i chyba 2000 albo 3000, jeżeli się chce odejść wcześniej. A tak naprawdę to nie wiem, być może ja to zmyśliłam, być może mi się to prześniło. To nie jest wiarygodna informacja, to jest informacja, mi się wydaje, sprzed kilku lat. No ale w każdym razie popatrzcie dziewczyny, jest opcja, ale trzeba zaznaczyć, że jest to praca bardzo niebezpieczna, dużo bardziej niebezpieczna według mnie niż kierowca ciężarówki, bo tutaj się jednak osłania ciężarówkę przed wszystkimi osobówkami, więc no, sytuacje są różne i prawda jest taka, że jeżeli się zdarzają wypadki z udziałem gabarytów, to często właśnie piloci giną. No to taka praca, że trzeba z jednej strony patrzeć do przodu i pomagać kierowcy przeprowadzić ładunek. Widzicie pilota? A druga sprawa to taka, że Czysto mamy. że trzeba patrzeć cały czas w lusterko. Czasami się trzeba wyhamować trochę autostradę, a przecież jeździ się nocami i nie każdy to zauważy, także praca pilota jest bardzo niebezpieczna. Ale myślę, że jest to opcja. Jest to opcja dla ludzi młodych, którzy nie mają kasy, a chcieliby coś porobić i zamiast iść właśnie do jakiegoś sklepu sprzedawać za, nie wiem, 1,5 czy 2000, też nie mam kompletnie rozeznania, ile się teraz zarabia na kasie. Na první kruhač, jo? Ale jest opcja na robienie czegoś ciekawego. Zprava, pak já si tam vezmu ten druhý zprava a stanu zadu. Na pewno ciekawszego niż siedzenie za ladą. Dobra, bo się rozgadałam. A my tu jedziemy dalej. Co to vozit zprava nebo zleva? Zatáhneš se, jo?
posviť. Dobra. Je zprava. No dobrze. Tutaj już nie ma nic ciekawego. Także Když nám to tak jasně zastavilo, tak jsme to vzali zleva. Pomalejšie, je tady osobůvka na pravej. Chvilinku, jo, pomalejšie. Dobrá, proti je volno, jo? Tak vám zastavil s tou Toyotou úplně na píču. A dej, můžem. Jsem zprava. nie bój pan. To doproti a to zas. Nevím, proč tady ujíždí na chodník, ty. Muszę wam powiedzieć, że Czesi mają duży posłuch dla pilotów. Ty mě zavřeno. Blížni proti směrem nahoru, je tam osobní nahoře daleko, jeď. Mają duży posłuch dla pilotów. To tylko Polacy chyba tacy niereformowalni. A můžem. Ten nasz uciekł na chodnik, kurde. Tu jest nasza pilotka, Pancia, co rozkazuje wszystkim. Jo, sukrávu vepředu. Jo. No, ale- Zahatý papíry, pipině jedný. no dobra, proszę Państwa, myślę, że to jest czas kończyć ten film. Rozčiluj se. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Dajcie mi znać koniecznie, co myślicie o takim pozycjonowaniu kamery, o nagrywaniu z tej perspektywy. Teraz před námi nebo za mnou jsou 3 kamiony. No. Ještě nejsou složený, jo? Je to, že takhle je jenom složený jeden. No teraz mi się regeneracja zaczęła. No jak Volvo? Teraz nie ma czasu na regenerację. Drugi raz z tego kursu. To ciekawe. Nie ma regeneracji. Teraz to idziemy na weekend. Oto i miejsce, Wolfko, gdzie ty spędzisz weekend. Dresdner Tor. Ty zostajesz tu, a ja wsiadam w busa pilota i jadę do domu. Trochę sobie odpocznę, żebym się na tobie nie wyżywała w przyszłym tygodniu, żebym za bardzo cię nie gazowała. 4 mamy puste. Jak słyszysz, że jest już miejsce dla ciebie wolne. O, ja, piloty czekają. Dobrze, good, bardzo good. Kto ma najbliżej, idzie po busa, a ja stanę z przodu. Spoko, ja pójdę, już jestem spakowany. Jezu, ile tu wolnego miejsca. To pasowałoby aż zdjęcia zrobić tego parkingu. O, tu sobie wyrzucę śmieci. Stanę blisko. Volvo, widzicie? Regeneracja się wyłączyło. Słuchaj, teraz jak ten silnik inaczej chodzi.
Zobaczycie. Dobra, teraz się pakuję i uciekamy do domu. Ciao!